Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie. Ja jestem Joshua Rafael Sonnenschein, Słoneczko. So now I continue in English. I have a wonderful partner translating through the evening. It's Iwonka Liczyszka, correct? Correct? Stand up to show. Okay. She will translate in Polish. Dobry wieczór. And I continue in English. I will start learning more Polish. So. I need to first explain who I am. We have short time. We have more. Thank you. Dziękuję bardzo. We have only 40 minutes. So I cannot tell you too much about me, only what's for you important. I am not member of any political party. However, I engage for human rights, human dignity and peace and tolerance between people. Mamy tylko 40 minut i nie będę mógł wszystkiego powiedzieć, co bym chciał, ale chciałbym Państwu przedstawić siebie w ciągu tego krótkiego czasu. Ja nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, ale angażuję się w działalność na rzecz praw człowieka i ochrony ludzkiej godności oraz pokoju i tolerancji.
Tonight, I don't speak on behalf of any community, and I'm not member of any religious community, but I believe in one God. Dzisiaj wieczorem nie mówię w imieniu jakiejkolwiek społeczności i nie występuję też na rzecz żadnej społeczności religijnej, ani struktury religijnej, ale chciałbym nadmienić, że wierzę w jednego Boga. I'm not an historian. However, I researched since 25 years on this subject. Nie jestem historykiem, ale na ten temat, o którym dzisiaj będę chciał mówić, spędziłem nad badaniami nad tym tematem spędziłem 25 lat. I am not related to Lubartów, nor to any of the protagonists of my story. Nie jestem spokrewniony z Lubartowem w żaden sposób i historia, o której dzisiaj będę mówił, też nie dotyczy żadnego z moich przodków. I was born in 1969 in Bavaria, Germany, where I obtained Matura. I used to work before as a sales manager and as the director of my own marketing agency for cultural marketing events. Since a few years, I switched to do art work and tried to make a living as an artist too. Urodziłem się w 1969 roku w Bawarii w Niemczech, gdzie skończyłem maturę. Pracowałem dotychczas jako kierownik sprzedaży i dyrektor własnej mojej agencji promocyjnej, marketingowej, w ramach której promowałem aktywności kulturalne. Od kilku lat zaangażowałem się także w pracę artystyczną. Obecnie zarabiam na życie jako artysta. Dzisiaj mogę być pisarz kontraktowy, z tego co wiem. Besides, I'm the founder of the biggest national association of refugee helpers in Germany, Unser Veto, with almost 10,000 members and with a network of 250,000 volunteers. In this role, I have been invited even to the Kanzleramt, the bureau of our Chancellor. Oprócz tego jestem założycielem największego stowarzyszenia, które pomaga uchodźcom w Niemczech, Unser Veto, które zrzesza około 10 000 członków i sieć niemal 250 000 wolontariuszy. W tej roli zostałem nawet zaproszony przez kanclerza Bundestagu. My speech tonight is apart from all organizational cost, free of charge and salary. Tonight I will speak to you as a German citizen, as a volunteer for humanity. In Yiddish you'd say simply as Mensch. Mój dzisiejszy wykład, poza kosztami organizacyjnymi, jest w całości bezpłatny i nie chcę za niego honorarium. Dzisiaj wieczorem będę mówić do Was jako obywatel niemiecki, ale jednocześnie wolontariusz ludzkości. W języku jidysz powiedziałbym, że występuję tu jako Mensch, czyli człowiek, po prostu, istota ludzka. Please forgive me if I maybe once used wrong term or word to name something. It's just my socialization in Germany was in a different country. So the same word can have different meanings in different countries. And I might tell something you might as well already know. So I'm still learning from you and the Polish culture. If you are patient with me, definitely we don't want to change history. We're only asking for more history, to include the Yiddish part. Bardzo proszę, żebyście mi wybaczyli, jeżeli popełnię jakieś lapsusy językowe albo użyję jakiegoś słowa nieprawidłowo. Jak wiecie, wychowywałem się w innym państwie i w innej kulturze, a to samo słowo może mieć różne znaczenie w różnych państwach i kulturach. Być może powiem też coś, co już jest dla Was oczywiste. Ja chcę się uczyć od Was polskiej kultury, jeśli tylko zechcecie być trochę ze mną, wobec mnie cierpliwi. Z pewnością nie jest naszym celem zmienianie historii. Wszystko to, co prosimy, to tylko poszerzenie wiedzy o historii, której częścią jest także kultura jidysz.
This year, in summer, I visited Lubartów again to do some research for my book. Incidentally, I met Mrs. Glilicka-Szczepaniak, the director of Dom Kultury. Tego lata przyjechałem do Lubartowa po raz kolejny, aby przeprowadzić jeszcze badania nad materiałem do mojej nowej książki i przypadkowo spotkałem panią Glilicką-Szczepaniak, dyrektor tutejszego Domu Kultury. Soon after, we were exchanging our thoughts about the history of Lubartów and how wonderful it would be to have some of the Yiddish life and traditions back in this town. Nie zajęło nam długo, zanim zaczęliśmy wymieniać opinie i zdania na temat historii miasta Lubartowa i tego, że byłoby świetnie, pięknie, jeżeli udałoby się odkryć trochę życia i kultury i tradycji jidysz w tym pięknym mieście. I proposed to help her to start a project for Lubartów to discover the history of this town and to bring back pomalutku some Yiddish tradition and life. Together, we agreed to start promoting a Polish-German association for Yiddish life. Zaproponowałem, że pomogę w rozpoczęciu projektu dla miasta, aby odkryć jego historię i pomalutku przywrócić do niego kulturę jidysz w tym miejscu. Wspólnie zdecydowaliśmy, że rozpoczniemy współpracę na rzecz promocji Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Życia Jidysz. However, before we build the house, first we need the family. So the aim of my presentation today is to win your hearts to be part of this association as member. Jednakże, żeby wybudować dom, potrzebujemy najpierw rodziny. Dlatego celem mojej dzisiejszej prezentacji jest zdobycie waszych serc, tak, abyście zechcieli być częścią tego stowarzyszenia, żebyście zechcieli być jego członkami. We are not asking for money nor house. All we need is your help and your involvement. If we find enough supporters, volunteers and members, we could start next spring with the first meeting of this association. Nie prosimy was o pieniądze, ani o jakiekolwiek wartości materialne, nie mówiąc o domu, mieszkaniu. To, co prosimy to jest o waszą pomoc, zaangażowanie i wsparcie. Jeśli udałoby nam się zgromadzić sporą grupę osób, to moglibyśmy nawet takie pierwsze spotkanie stowarzyszenia odbyć na wiosnę. My part in here will be mainly to put Lubartów on an international map and to bring via international marketing many friends of the Yiddish culture to town, cultural tourists who visit Lubartów and have their vacation with us. Finally, to support our town, to buy Lubartowian products and so to fund this project. Moją częścią zaangażowania byłoby głównie przyczynienie się do tego, żeby Lubartów stał się miastem rozpoznawalnym na mapie międzynarodowej i jak również zainteresowanie tym miasteczkiem wielu moich przyjaciół, znajomych z kultury jidysz, jak również turystów, którzy mogliby odwiedzać Lubartów, spędzać tutaj wakacje ostatecznie, wspierając to miasteczko, także finansowo, poprzez kupowanie na przykład lokalnych produktów, w ten sposób przyczyniając się do rozwoju takiego projektu. Nevertheless, it is still just a vision or only a dream. There needs much work to be done and many steps to be taken. Let's start today with the first step. Niemniej jednak to na razie jest tylko wizja i marzenie. Potrzeba bardzo wiele pracy i wielu kroków, aby zrealizować tę wizję. Zacznijmy dzisiaj tym pierwszym krokiem. The Yiddish history of our town is as old as the town itself. Since 500 years, the Yiddish culture of Lubartów is present here and was alive until September 39.
Historia idysz tego miasta jest po prostu historią tego miasta. Od 500 lat kultury żydowskiej w Lubartowie. Ona jest tutaj obecna i była tutaj wyjątkowo żywa do września 1939 roku. Before 1939, there were of approximately 9,000 inhabitants, approximately 5,000 were Jewish Lubartowians. We should remember them always as Polish citizens, born in Lubartów with the face of Judaism. When I say born in Lubartów, I don't mean they were killed in Lubartów. Nevertheless, they belong to this town. Przed rokiem 1939 w Lubartowie żyło około 9 tysięcy mieszkańców. 5 tysięcy z nich to byli mieszkańcy wyznania żydowskiego. Powinniśmy pamiętać o tym, że to byli polscy obywatele oczywiście, którzy urodzili się w Lubartowie, wyznawali judaizm, a gdy mówię, że zostali urodzeni w Lubartowie, to nie mam na myśli tego, że również że zginęli również w Lubartowie. Niemniej jednak oni przynależą do tego miasta. Przynależeli. The majority of Lubartowians before 39 spoke Yiddish and Middle Old German language with Hebrew letters, and they spoke Polish and Russian too, since the trade with the neighbors was always flourishing. Większość Lubartowian przed rokiem 1939 porozumiewała się w języku idysz, który jest czymś pomiędzy niemieckim językiem a z hebrajskimi literami. Oni oczywiście także mówili po polsku i po rosyjsku, dlatego że kwitła tutaj wymiana komercyjna pomiędzy sąsiadami. They were brewing Jewish Polish beer, 11 different sorts of Lubartowian beer. They were known for their tailoring skills and fashion. They had many different trade shops. They were farmers and shop owners, teachers and doctors, rabbis and carpenters. Some were religious, some were not. They played soccer. They founded 2 football teams. One of them, the Levak team of 1923. Much more information you can find on the platform of the virtualny Shtetl, made by professional historians. Ważyli tutaj polsko-żydowskie piwo, a w zasadzie 11 różnych odmian lubartowskiego piwa. Ci ludzie byli znani ze swoich umiejętności krawieckich i stylu. Wiele z nich miało bardzo dużo różnych sklepów. To byli także farmerzy, właściciele sklepów, ale również nauczyciele, lekarze, rabini i stolarze. Część z nich była religijna, część nie. Grali w piłkę nożną, a nawet fundowali dwie drużyny piłkarskie. Jedna z nich to właśnie drużyna Lewart, która została powołana do życia w 1926 roku. Więcej informacji można znaleźć na platformie wirtualny Shtetl, która jest administrowana i zarządzana przez profesjonalnych historyków. Besides Lublin, it was the second largest Jewish community in Poland. However, if you consider Lublin a more or less big city, Lubartów was only a small town. In Yiddish, you'd say a Shtetl, which terminus has internationally, for everybody, a very romantic connotation. Obok Lublina to było największe skupisko ludności żydowskiej w Polsce. Jednakże Lublin jest mniej lub więcej dużym miastem, a Lubartów tak naprawdę był jedynym małym miastem, miasteczkiem z kulturą idysz. Dlatego ta nazwa Shtetl najbardziej pasuje do tego miasteczka, bo ona również zawiera w sobie taką konotację bardzo romantyczną, małego miasteczka. So considering this, we are allowed and proud to announce Lubartów as the biggest
Shtetl of Poland. And while at the time being they didn't exist in Israel, nor were there many Jewish communities in the New World, we might find out one day that Lubartów eventually the biggest shtetl in the world. Oh, sorry. Przepraszam. Carry on. Biorąc to pod uwagę, możemy powiedzieć, że Lubartów był największym miasteczkiem żydowskim w Polsce. W tamtym czasie, biorąc pod uwagę, że obecnie poza Izraelem nie ma tak dużych skupisk ludności żydowskiej w ogóle na świecie, być może moglibyśmy powiedzieć, że Lubartów ostatecznie mógłby być największym miasteczkiem żydowskim w ogóle w całym świecie. Next time I tell you more. Let's start with small steps. I will tell you today the story of only one Lubartowian of the 5,000 perished Lubartowian lives. Następnym razem powiem Wam więcej. Na razie zaczniemy małymi krokami. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć historię jednego Lubartowianina z tych 5,000 Lubartowian, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej. So, this is only one Lubartowian, the story of one. 1993, by incident, can you put this up? Oh yeah, okay. You see, Sonnenschein Motka. It's a book of Oswięcim from Danuta Czach. And you need to zoom it down, please. Smaller. Yes, okay. Okay. Motka Sonnenschein. It says that he was running away from Auschwitz and he got caught and brought to block 11, and the next day he was shot. This is all I knew in 1993. I saw the name Sonnenschein, I say, okay, who is this? Then I read the book, I read only this. Spróbuję przetłumaczyć, chociaż dużo tego jest. W 1993 roku, kiedy rozpocząłem swoje badania, zacząłem nad książką, którą tutaj widać. To jest księga tak naprawdę z Oświęcimia. Danuta Czach. Przepraszam, nie jest Danuta Czach, która pisała na temat osób, które były w Oświęcimiu, i tam znalazłem nazwisko Mordki Sonnenscheina. I to mnie, zacząłem dociekać tego i dowiedziałem się, że właśnie Mordka Sonnenschein w wieku 21 lat uciekł z Oświęcimia i następnego dnia został zamordowany. One thing already, when I read this, it already struck to my mind. Wow, somebody tried to escape Auschwitz. I found this very important to notice. And I continued to do research. Next, please. Zachwyciło mnie to, zainteresowało mnie to, że ktoś próbował uciec, to jest jakiś hero, który próbował uciec z Oświęcimia. Co prawda nie udało się to, ale zacząłem się interesować tą osobą. I was 20, I'm now 48, I was 22, 23 years old. I went to Oswięcim to volunteer in the museum. And I volunteered 3 miesiące. And this is just to show, this is a postcard I received in 95. I was in Oswięcim in 93. 95, Professor Stelecki sent me a postcard to Canada. I was in Canada and he sent me a nice card to Canada. Obecnie mam 48 lat, w 1993 roku miałem 23 lata i wtedy chciałem zostać wolontariuszem, przyjechałem do Oświęcimia i tam służyłem jako wolontariusz i tą kartkę, która była wcześniej widoczna, otrzymałem 2 lata później od pana profesora Stoleckiego właśnie z Oświęcimia. I found in Auschwitz, I found this card in the registration card and it was in French. So I said, Auschwitz, French, and I did research. First of all, I saw this young man
1922 was born in Lubartów. Young man of Lubartów in France. Next, please. Będąc w Oświęcimiu, będąc w Oświęcimiu, znalazłem taką kartkę, na której było nazwisko właśnie Mordki Sonnenscheina i było w języku francuskim, co mnie zaciekawiło. I znalazłem właśnie ten młody człowiek urodzony w 22 roku w Lubartowie właśnie i to mnie zaintrygowało. Tak. This is interesting to see the numbers. There, one more, please, a little bit, slowly, pomalutku. Okay, go. Lubartów. One more Lubartowian, Puterman Józef. Same number. I jeszcze jednego znalazłem człowieka, który również urodził się w Lubartowie, jeszcze jeden Lubartowianin o innym nazwisku, tak jak tutaj Państwo widzą, Puterman, Józef. I to w jaki sposób go zaintrygowało. Okay. Next, please. Now, this 1937. Now, I asked myself, why did Mordka Sonnenschein go to France? Then, the time, 1937, people talk, they have good network, they already run away or go away from Poland to France. They think they escaped the Nazis. So they were in France, and this was the time, this is in New York, 1937, protesting before the war. Before the war, this is important. People know already what will happen. So, continue please. This is different. This is Buenos Aires, 1938. This is pro-Nazi in Argentina, before the war. To, co mnie zaintrygowało, to dlaczego człowiek, który urodził się w Lubartowie, w jakim celu uciekał do Francji przed wojną, przed II wojną światową. I wtedy odnalazłem takie zdjęcia jak tutaj i zacząłem dociekać historii. I to, co widzieli Państwo wcześniej, czyli były już zgromadzenia jeszcze przed wojną, które występowały przeciwko nazizmowi i było już takie powszechne poczucie tego, że może dojść do czegoś złego, w związku z czym ludzie uciekali z terenów takich jak Polska, na przykład do Francji, bo tam spodziewali się, że tam będą bezpieczniejsi. So the atmosphere was worldwide anti-Semitic. Next, please. Now, you see, Mordka Sonnenschein comes from France to Auschwitz. Lubartów, you see, German language, Schneider. Taylor, Schneider. Tak, Krawiec. Next, please. Stop, one too fast, sorry. So, here you see, here's his death day. He was shot on this day. He tried to escape without shoes in November. You know it's very cold. They catch him, and the next day, picture please, they shot him in block 11. To, co było widać na poprzednim zdjęciu, to jest właśnie data jego śmierci, Mordki Sonnenscheina, który dzień wcześniej zdołał uciec z Oświęcimia, został złapany następnego dnia i został rozstrzelany tutaj, na tej znanej ścianie śmierci w Oświęcimiu. 25 listopada Block 11. Block 11. 42 roku. Next, please. This is little bit slowly. Yeah, more. Here, Sonnenschein Mordka. This is the Book of Death. To jest księga śmierci i to nazwisko Mordki Sonnenscheina przekreślone, tak jak i tych pozostałych osób, które zostały w tym czasie zamordowane. Okay, next, please. So stop. Now, when I find out that this young man was born in Lubartów, I wanted to know where did he live. I wanted to know where is Lubartów, what is Lubartów, and 1993, as a young man, I come to Lubartów on 11th of July to look, to see. Byłem zaintrygowany tym, gdzie ten młody człowiek, który został zamordowany
umiłowany w Oświęcimiu, o takim samym, akurat on tego nie powiedział, ale ja dodaję o tym samym nazwisku co ja, mieszkał. W związku z czym przyjechałem do Lubartowa i to jest właśnie bilet, który kupiłem tamtego dnia, 93 roku, w lipcu, 11 lipca. Next, I went to France, to the camp in France where many Lubartowians were captured. Pithiviers. I went to France to research too, but unfortunately, I didn't find anything. Po mojej wizycie w Lubartowie następnie udałem się do Francji, do miasteczka Pithiviers, w którym było takie zgromadzenie i tam też chciałem robić swoje badania i przebywać, ale niestety tam niczego więcej nie uzyskałem. Not much left, yes. Next, please. But, however, I found some proof that from France you have 79 trains from Pithiviers and Drancy to Auschwitz. 79 trains to between 500 and 1,000 people. That's about 80,000 Polish, mostly Polish Jewish Polish. And Mordka Sonnenschein was in number 4. 25 June, Pithiviers, Auschwitz. Yeah? If you could please go back to the first picture. Can you go back to the very first picture? I show you how we know. Yes. Go up a little bit. Stop. A little bit down. So here you see these numbers. 1,000 Jews, die Transport des RSH aus dem Lager Pithiviers arrived in Auschwitz. This is the train, number 4. Now we go back again, please. Can I just complete the translation? To, co mnie zaintrygowało, to że z miasteczka Pithiviers z Francji było 79 pociągów, które przywiozły ludzi do Oświęcimia w 1942 roku. I teraz to, co było pokazane na pierwszym slajdzie, to jest właśnie dokumentacja tego, że w 4. pociągu był właśnie Mordka Sonnenschein. To jest zestawienie tych wszystkich pociągów, tych 79, które przyjechały do Auschwitz w latach 42-44. I tam na samym początku, na tym pierwszym zdjęciu mieli Państwo właśnie informacje łącznie z numerami tych pociągów. Next, please. Stop. Even there was data to know who was on this train. So you can look which train, how old were the people. If you go up, 1920, a little bit, to, co tutaj Państwo widzą, to tak naprawdę dokumentacja również, która wyszczególniała, w jakim wieku byli ci ludzie, którzy przyjeżdżali w tych pociągach, czyli w każdym pociągu było zaznaczone, w którym roku urodziła się każda osoba, która była w tym pociągu. Tak? To są daty urodzin po lewej stronie, tak jak Państwo widzą, i liczba ludzi, którzy się w tym czasie urodzili i zostali przewiezieni w tym pociągu. No, up. No, down. Niżej. Excuse me. So, until 1920. Can you show me 1920? Stop? Yes, perfect. You see? This train was 1942. So if you count, these were all kids, children. To był akurat wagon, tak jak widzicie, ten numer 42, to był wagon z dziećmi, bo to był rok 1920. Kiedy się urodzili w 20. Do you mean they were born in 1920, right? They were born, this is a birth date, so if you count, the train is 1942, so these are all young kids. Still like around in their 18s, 17s, right? Yes, exactly. Tak, tak jak tam widzimy te daty po lewej stronie, to są właśnie daty urodzin, więc to byli bardzo młodzi ludzie, no może nie dzieci, ale bardzo młodzi ludzie, tak? Okay. Next, please. So the time being, you see children with Star of David, labeling kids. Next, please. Tutaj Too fast? Was it too fast? Now we come
back to Mordka Sonnenschein. So I'll just quickly translate the previous one. Okay. Yeah, the previous one. Tutaj jest zdjęcie z dzieci, które były dołożone do Oświęcimia. Wszystkie są oznakowane już gwiazdą Dawida. Now, Mordka Sonnenschein. Now I need somebody who speaks Polish, perfect, who reads it to us, please. That's the birth certificate of Mordka Sonnenschein. Potrzebuję kogoś, kto mówi po polsku, dlatego że to jest tak naprawdę certyfikat urodzenia Mordki Sonnenscheina. Sami Państwo mogą po prostu przeczytać, to dodaję od siebie, co tam jest napisane, oprócz może tych nieścisłości, tak jak ja widzę stąd, to było, działo się to w mieście Lubartowie dnia 21 lutego roku 1922 o godzinie 12 w południe stawił się Sonnenschein, tak, krawiec, lat 36, mieszkający w Lubartowie w obecności świadków i szmula, szlomy, tak. Sami Państwo lepiej potrafią od handlarza, lat 36 i Szlimy Morgensterna, szkolnika, lat 39, mającego w Lubartowie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że takowe zrodzone jest tu w Lubartowie w dniu 13 lutego roku bieżącego z jego małżonki Fajgi Sury ze Skórników, lat 37, mającej. Dziecięciu temu przy obrzezaniu nadane zostało imię Mordka. Następnie przez akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, a następnie przez nich podpisany został stawający Jill Sonnenschein oświadczył, iż i tego nie umiem przeczytać. So when I found this document, I found his father, Jill Sonnenschein. W ten sposób znalazłem jego ojca, Jilla Sonnenscheina, ojca Mordki Sonnenscheina, znajdując ten dokument. Next, please. Then I went to Archivum Lublin Archivum, and I look more, and I find out, wow, more Sonnenschein, not one, more. Następnie udałem się do Lublina i tam znalazłem znacznie więcej Sonnenschein. W archiwum w Lublinie znalazłem znacznie więcej Sonnenscheinów. Surprise. Tak, niespodzianka. Next, please. So now I found 50 Sonnenschein born in Lubartów. 50. You see, Leiba Sonnenschein born 22/11/1916, father Hersch, mother Peza, 1916. Berek Sonnenschein, baby of Lubartów, born in Lubartów. Haya Sura Sonnenschein, born in Lubartów, and so on. Pomalutku, go down, please. W ten sposób znalazłem 50 Sonnenscheinów, którzy byli urodzeni w Lubartowie. I tutaj to, co Państwo widzą, to są jego zestawienia tak naprawdę tych osób, które zidentyfikował w tych księgach i w archiwum w Lublinie, jak rozumiem. So I was looking only for one Sonnenschein, only for Mordka Sonnenschein, and suddenly I find 50. Szukałem tylko jednego Mordki Sonnenscheina, a nagle znalazłem 50 Sonnenscheinów. So we go 50 down. Sonnenscheinów. Stop. And I find my Mordka Sonnenschein. In the book, his father's name is Jill, his mother's name Fajga Sura Skronik. I pośród nich znalazłem swojego Mordka Sonnenscheina, którego szukałem, i z jego ojcem Jillem i matką Fajgą Surą Skórnik. Okay, go on, please. Oh, yes, go down, go down. 29, all Sonnenschein, babies, Słoneczkos, all Słoneczkos. Wszystkie. Continue, please. I rok 29, wszyscy Sonnenschein. Sonnenschein po niemiecku oznacza tak, świecące słoneczko, tak? Więc wszystkie dzieci świecącego słoneczka tutaj. So we continue 1930, 1931, 1938, 1939. Stop. 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 No. Go. Stop.
1939, no more. To pewnie Państwo No zrozumieli more sami. Sonnenschein. Tak, do 39 w archiwach były wszystkie daty urodzin i moje badania. 50 Sonnenschein, 50 Sonnenschein, 39. Skończyły się na roku 39. Po roku 39 nie było już żadnego Sonnenschein. Next, please. Słoneczka. So now I continue my research. I look for his father, Chill Sonnenschein. What I find, my goodness, I find Chill Sonnenschein, Chill Sonnenschein, working for the AK in France. He was with the AK in France. To, co znalazłem, to zacząłem szukać ojca mordki Chilla i to, co znalazłem, to fakt z jego życia, że pracował dla Armii Krajowej we Francji. Wow! I continue to do research. Next, please. Stop. I look, where did Sonnenschein live? How the road looks, just interesting, you know? Interested in see how. I find, go up please, Sonnenschein, Chill, ulica Kościuszki, number 16, Chill, Sura, Daja. Zacząłem się interesować, gdzie mieszkali, gdzie konkretnie mieszkali. Zajrzałem do wykazu i tam okazało się, że właśnie Chill Sonnenschein mieszkał przy ulicy Kościuszki w Lubartowie. And this book is from 1939, 25 November 39. To zestawienie jest, jak widzicie Państwo, z 1939 roku, 25 listopada 1939 roku. Next, please. This is where Mordka Sonnenschein played football. To jest miejsce, gdzie Mordka Sonnenschein grał w piłkę nożną. This is Kuszyska. No, so he played football there or he lived there? No, he lived there, but He lived played there, the yeah. street. Okay. In the backyard. So, tam mieszkał i tam najprawdopodobniej grał w nogę z innymi dziećmi. Next, please. Same picture. A to jest There's the same picture. Same perspectiva. To jest perspektywa dokładnie tego samego miejsca z roku 1939 i obecnie. So he was living very close to Dom Kultury. So Mieszkał let's bardzo continue. niedaleko tego domu kultury. So what a coincidence. The world is so small. So Co za next, przypadek. please. Stop. Here you find all the names where everybody lived before 39. Na tym zdjęciu można zobaczyć nazwiska, jeżeli powiększymy tą mapę, to jak rozumiem pokażą nam się nazwiska tych osób, które żyły w tych miejscach zaznaczonych na tej mapie. So we have lots of data. I was surprised to have find so much of information, so much data, and it's waiting for us to be prepared. Byłem zdziwiony, że mamy tak dużo danych, które są tutaj gotowe i tylko czekają na to, żeby je tak naprawdę odkryć. Mamy bardzo dużo danych. Next, please. So, these were students in 1933. This is Jewish Youth Organization of Lubartowa. To zdjęcie jest zdjęciem młodzieżowej organizacji żydowskiej z roku 1933. Tak wyglądała właśnie młodzieżówka. Next, please. This is Lemart, born 1923, blue and white colors, founded by the Jewish community. Lubartowski klub sportowy Lebart, ufundowany w 1923 roku, Państwo widzą. Zdaniem jego właśnie to nieprzypadkowe jest, że kolory niebiesko-białe, które są typowymi kolorami żydowskimi. He says, yeah, obviously. Now,